Akademicki ranking uniwersytetów świata, nazywany potocznie rankingiem szanghajskim, to najbardziej popularne zestawienie uczelni wyższych na świecie. Jego pierwsze wydanie zostało oficjalnie opublikowane przez chiński Uniwersytet Jiaotong w 2003 roku i miało miejsce w Szanghaju. Od tego czasu jest publikowany corocznie. Pierwotnie ranking szanghajski miał za zadanie stworzyć międzynarodowy punkt odniesienia, do którego mogłyby się porównywać dążące do dogonienia Europy i Ameryki chińskie uniwersytety. Okazało się jednak, że popyt na listę uczelni jest niezwykle wysoki na całym świecie, a ranking w błyskawicznym tempie zdobył olbrzymią popularność. Wysokie miejsce na liście szanghajskiej jest komentowane przez media i rozumiane jako wielki sukces uczelni. Na rankingu opierają decyzje dotyczące swojej edukacji przyszli studenci oraz doktoranci z całego świata. Szybko zdano sobie sprawę, że konsekwencje rankingu mają także wymiar ekonomiczny. Zagraniczni studenci przynoszą krajom, w których studiują, olbrzymie dochody. W samym 2009 roku Wielka Brytania zarobiła na przyjeżdżających na studia 80 miliardów funtów. Z tego powodu rządy wielu krajów aktywnie dążą do poprawienia wyników swoich uniwersytetów w rankingu. W samym Szanghaju pojawiają się natomiast ministrowie edukacji z różnych zakątków świata, którzy lobbują za rodzimymi instytucjami. Najmniej paradoksalnie mówi się o rankingu w Chinach. Władze państwowe, zawiedzione słabszymi niż spodziewane wynikami chińskich uniwersytetów, przez wiele lat ignorowały istnienie rankingu. Obecnie prym wiodą w nim instytucje amerykańskie i angielskie, jak Harvard, Stanford, Cambridge, MIT czy Oxford. Jak na tle światowej czołówki wypada Polska? Nie jest niestety zbyt dobrze. W czwartej setce znajdują się najlepszy w Polsce Uniwersytet Jagielloński, w piątej Uniwersytet Warszawski, w siódmej AGH, w ósmej Poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, a w dziewiątej Politechnika Warszawska i wreszcie w dziesiątej UMK w Toruniu oraz Politechnika Wrocławska. Z dobrych informacji warto podkreślić, że pozycja naszych uczelni jest w trendzie wzrostowym. Jakimi kryteriami określa się miejsce uczelni w rankingu? Twórcy zestawienia mierzą każdy uniwersytet na 4 płaszczyznach: jakości edukacji, kompetencji pracowników, ilości badań i jakości nauczania per capita. Stanowiąca 10% oceny jakość edukacji jest oparta na liczbie laureatów Nagrody Nobla i medalu Fieldsa wśród studentów i absolwentów uniwersytetu. Stanowiąca aż 40% oceny kompetencji pracowników ocenia się na podstawie liczby laureatów Nagrody Nobla i medalu Fieldsa wśród zatrudnionych na uniwersytecie oraz liczby szeroko cytowanych pracowników uniwersytetu. Za kolejne 40% oceny odpowiada ilość badań mierzona ilością artykułów publikowanych w czasopismach typu Nature and Science oraz cytowań w 2 najbardziej prestiżowych indeksach cytatów: Science Citation Index Expanded i Social Science Citation Index. Wreszcie 10% oceny to jakość nauczania per capita mierzona przez podzielenie sumy wyników uniwersytetu w poprzednich 3 kategoriach przez ilość jego pracowników. Ostatnia kategoria ma w założeniach niwelować przewagę większych uniwersytetów, które naturalnie produkują np. więcej artykułów naukowych nad mniejszymi. W praktyce jednak nie powiodło się to. Popularne stało się łączenie krajowych uniwersytetów w wielkie konglomeraty, aby poprawić ich lokatę w rankingu. Kolejny problem listy to jej skupienie na publikacjach i cytatach w anglojęzycznych pismach, co daje niesprawiedliwą przewagę Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. Chociaż ciężko się temu dziwić, ponieważ to właśnie w tych 2 krajach znajduje się większość prestiżowych wydawnictw. Jest to dla wielu krajów dodatkowe utrudnienie, w tym dla naszego kraju, Polski. Przyjęte w rankingu szanghajskim kryteria zdecydowanie wyżej premiują też uniwersytety skupione na naukach ścisłych od tych zajmujących się głównie humanistyką. Powszechnie uważa się, że zbyt małą wagę ranking przykłada do jakości samej edukacji, a ilość laureatów 2 najbardziej prestiżowych w świecie nauki nagród wśród studentów i absolwentów nie jest wystarczająco dobrym wyznacznikiem tej jakości. Krytycy listy szanghajskiej często zarzucają jej, że nie jest ona odzwierciedleniem doświadczeń typowego studenta. Na pytanie, czy to dobrze, w świecie nauki stale toczy się dyskusja.
W odpowiedzi na krytycyzm i popularność rankingu szanghajskiego w 2004 roku pojawił się światowy ranking uniwersytetów QS, wydawany przez organizację Quacquarelli-Simons. Główną część wyniku uniwersytetów rankingu QS stanowią ankiety rozsyłane przez organizatorów do dziesiątek tysięcy akademików na całym świecie. Mierzy on także opinie przyszłych potencjalnych pracodawców o uniwersytetach. Organizacja QS wydaje również rankingi regionalne i reklamuje swoje listy jako skupione wokół potrzeb studentów. W 2010 roku od rankingu QS odłączył się Times Higher Education World University Rankings, nazywany w skrócie rankingiem THE. Ten ostatni z trzech najbardziej wpływowych rankingów największy nacisk kładzie na jakość edukacji. Rankingi uniwersytetów są bardzo wpływowe i popularne nie bez powodu. Są świetnym narzędziem pomagającym przyszłym studentom w wyborze miejsca studiów. Trzeba jednak pamiętać, że żaden z nich nie ma racji absolutnej. Zarówno najbardziej prestiżowe, międzynarodowe zestawienia, jak i listy krajowe to tylko wskazówka, która nie powinna w pełni decydować o wyborze naszej ścieżki rozwoju naukowego.